Siemanko, dzisiaj szybki projekcik, czyli 2 kawałki skóry i zrobimy najprostsze etui na karty. Zabieramy się więc do roboty. Super projekt dla początkujących, mała ilość szycia, mała ilość skóry. Można to robić bardzo szybko, można to bezpośrednio przykleić na skórę, powyznaczać otwory, wyciąć kontur, albo zrobić to tak jak zazwyczaj ja to robię, czyli wycinam, odrysowuję na brystolu i dopiero zaczynam wycinać w skórze. Takie mniejsze kawałki skóry możemy z powodzeniem zużyć na wykonanie etui na karty. I teraz przechodzę do odrysowywania wzoru. Będę wykonywał otwory pod szwy przez 2 warstwy skóry, więc tutaj nie wyznaczam otworów. Jeśli ktoś robi pojedynczo w każdej warstwie, no to trzeba wyznaczyć także tutaj. Elementy na portfelik mam wycięte. W następnej kolejności sfazuję górne krawędzie etui na karty i je wypoleruję. Następnie skleimy, wykonamy otwory pod szw i zajmiemy się szyciem. Krawędzie wypolerowane, więc przechodzimy do klejenia. Pozostaje teraz poczekać, aż klej trochę odparuje i sklejamy. Klej podeschnięty, więc przechodzimy do łączenia. Zbliżamy się do końca, pozostawiam to do wyschnięcia i robimy otwory za moment. Klej już mam suchy, więc wstępnie obrabiam krawędzie i wykonam dziury pod szw. Przechodzę teraz do szycia. Te krawędzie górne mam wykończone, więc możemy wykonać rygiel kończąc na tym oczku, albo zrobić jeszcze taką pętlę, która będzie zachodziła na krawędź. Teraz owijamy krawędź nitką. I tak samo z drugiej strony. Całość mam zeszytą, teraz będę sklepywał szw, żeby on cały się wyrównał, żeby także wszedł trochę w skórę, nie wystawał tak mocno. Tak się to prezentuje. I od drugiej strony. Pozostała już tylko polerka i zabezpieczenie skóry. Pierwsze przeszlifowanie mam gotowe. No i tu jest taka mała wskazówka. Jeśli mamy troszkę miększą skórę, to lico nie jest takie sztywne i cała skóra nie jest zbyt mocno zwarta,
to super sprawdza się takie pojedyncze przeszlifowanie właśnie Stokonole. Odstawiamy to na chwilkę, żeby przeschło i ta krawędź, która przy szlifowaniu nam się wywinęła, ona staje się taka lekko sztywniejsza. Może będzie tutaj ją widać. Taki jest mały rancik i dużo lepiej się fazuje taką skórę właśnie po przeszlifowaniu. Mam sfazowane i poleruję dalej. Krawędzie mam wypolerowane. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Standardowo lekko trzeba porozciągać. Początkowo jest mocno ciasno, ale po jakimś tygodniu, dwóch wszystko fajnie się wyrabia. Ja ogólnie używam też takich portfelików i po jakimś czasie wchodzą nawet 2-3 karty w to, a początkowo ledwo jedna. Jaką skórę użyć do takiego etui? No na pewno 2 mm to jest maksimum. Ogólnie 2 mm w przypadku portfeli to jest najgrubsza, jaką można zastosować. Ale nie używałbym też cieńszej niż milimetr. Taki przedział między 1 a 2 mm jest ok. Bez problemu można też wykonywać takie portfeliki z chromówki. Omijamy polerowanie krawędzi. Można zostawić bezpośrednio po cięciu, ewentualnie zastosować farbę do krawędzi. Teraz pozostaje mi tylko wykończeniówka. I tak się prezentuje gotowe etui na karty. Na dzisiaj to by było już wszystko. Po wykrój zapraszam Cię do mojego sklepu z wykrojami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!